Stworzenie własnej strony internetowej opartej chociażby na WordPressa jest dzisiaj wyjątkowo łatwe i szybkie i proste. Taka strona internetowa może pełnić funkcję landing page'a, kiedy po prostu możemy powiedzieć kilka słów o tym, czym się zajmujemy. Może pełnić formę prostego portfolio dla kogoś, kto chciałby pokazać swoje usługi, na przykład dla wirtualnej asystentki, czy też dla jakiegoś social media managera. No i kiedyś to było faktycznie skomplikowane, długie i trudne. A dzisiaj oficjalnie ładnie ubrany, bo chciałem też poinformować, że do mojego kanału dołączył nowa firma, z którą mam okazję współpracować, która stała się partnerem mojego bloga, również mówimy o firmie Hostinger. No i chcę wam teraz pokazać cały proces, dlaczego akurat postanowiłem współpracować z Hostingerem, jak łatwe dzisiaj jest stworzenie takiej strony internetowej, ponieważ Hostinger ma między innymi całą funkcję sztucznej inteligencji. A ponieważ Hostinger dosyć mocno chce teraz wejść na rynek polski, to też dostałem taką informację, że mogę wam pokazać o bardzo ciekawą promocję. Same ceny, moim zdaniem, są naprawdę wyjątkowo korzystne. Jak wejdziemy sobie w zakładkę cennik, to zobaczymy, że tak naprawdę plan biznesowy, który ma najwięcej ciekawych funkcji, czyli m.in. codzienny backup, agenta do tworzenia stron internetowych opartych na WordPressie, którego zaraz ci pokażę, skrzynki mailowe i tak dalej. Jest to najbardziej korzystny plan, moim zdaniem, który można aktualnie wybrać. Tym bardziej jest aktualnie w promocji i to naprawdę bardzo dużo. Jak klikniemy sobie wybierz plan, to zobaczymy, że przy 12-miesięcznej umowie, gdzie jeszcze dostaniemy darmową domenę na pierwszy rok, zapłacimy zaledwie 60 zł. A jeżeli wykorzystasz też kod rabatowy GeekWork10, to jeszcze od tej ceny spadnie ci kolejne 10%. No w tym przypadku może to nie jest jakaś wielka kwota oszczędności, ale zobacz, co się ciekawego dzieje, kiedy wybrałbyś współpracę długoterminową, na przykład na 48 miesięcy, to oszczędność na tym poziomie będzie naprawdę bardzo duża. I w tym przypadku przy współpracy na 48 miesięcy oszczędzamy ponad 2180 zł. Mój kod rabatowy wtedy też robi już całkiem sporą różnicę i za kwotę niecałe 700 zł mamy na 48 miesięcy hosting, plus dodatkowe 3 miesiące, plus darmową domenę, wszystko w komplecie. Naprawdę myślę, że to jest bardzo korzystny deal, porównując do jakichkolwiek firm hostingowych. No i chcę wam teraz pokazać krok po kroku, jak taką stronę internetową stworzyć. No więc mam dwa hostingi, również w tej wersji biznes. W tym miejscu mam swoje dwie strony, na którymi eksperymentuję, jeżeli chodzi o AI i w sumie tutaj tym tematem teraz się zajmiemy, bo mam taki pomysł, żeby w obrębie moich usług AI-owych, ale również w obrębie takiego szeroko pojętego pomysłu tego, jak chcę to sobie stworzyć czy zaplanować, mam ochotę pójść w taką stronę, żeby stworzyć cały zestaw stron internetowych opartych na sztucznej inteligencji, contentowych, które będę chciał opublikować na przykład w takich miejscach jak Linkhouse czy WordPress i zarabiać tam dodatkowe źródło pieniędzy wynikające z artykułów sponsorowanych. I cały ten proces chcę przeprowadzić właśnie w taki sposób, że chcę mieć prostą stronę internetową. W tym przypadku na tym hostingu mogę postawić kilka stron internetowych, więc nie będę miał tutaj dodatkowych kosztów, bo to jest hosting współdzielony. Mam tutaj możliwość podpięcia łatwo domeny, łatwego jej wyboru, nawet jeżeli na razie będę posługiwał się tylko domeną roboczą. No i oprócz tego, że mamy tu funkcję wbudowaną już bezpośrednio w Hostingera w pisanie treści, to będę chciał też tam stworzyć agenta opartego na N8N, który te treści będzie tworzył w sposób zautomatyzowany. I jest to akurat dla mnie o tyle wygodne, że również w obrębie tego samego serwera mam swój serwer do zbudowania agentów AI opartych na N8N, co też będę pokazywał krok po kroku w kolejnych filmach. No więc wracając tutaj do strony internetowych, wystarczy, że teraz na jednym z tych hostingów kliknę sobie dodaj stronę. Możemy tutaj wybrać kilka możliwości funkcji, one są bardzo ciekawe. Jedna z nich to właśnie możliwość korzystania z takiej funkcji Horizon, z którego będę pokazał, bo jest to coś naprawdę niesamowitego, ale na razie stworzymy sobie WordPressa. Zostaniemy przekierowani do konfiguracji. Oczywiście tu automatycznie stworzą się nasze dane kontaktowe. Hasło można sobie podejrzeć lub później je odzyskać. Ja oczywiście teraz nie będę ci tego hasła pokazywał, żebyś nie logował się do mojej strony internetowej. No i w kolejnym kroku jesteśmy pytani o bardzo ciekawą funkcję, czyli czy chcemy skorzystać z gotowych szablonów, albo z pomocą sztucznej inteligencji. I dla tej strony internetowej pierwszej, którą teraz chcę stworzyć kontentową, stworzymy stronę internetową z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Klikniemy dalej. Możemy oczywiście wybrać teraz domenę tymczasową albo kupić od razu domenę. No ja pewnie muszę trochę pokombinować typu aiweb.pl czy coś takiego, czy będą takie domeny wolne. No w sumie jest od razu domena dostępna za 16 zł, to w sumie od razu ją sobie kupię, żeby mieć od razu ją dosyć łatwiej. I czy
Na razie ją wezmę sobie na po prostu pierwszy rok. Jak widzicie, od razu jest też podpięta moja płatność z pomocą Google Pay, więc właściwie teraz 19 zł po jednym kliknięciu, o ile nie będę musiał potwierdzić na telefonie, to domena będzie kupione, a to w praktyce też oznacza, że od razu strona będzie stała już pod moją docelową domeną, więc jak widzicie, jest to bardzo proste. O, automatycznie stała ściągnięta płatność z mojego telefonu, więc już domena jest zainstalowana. Zaraz podepniemy sobie jeszcze kwestię, tak, no, domena będzie zarejestrowana na moją firmę, na moje dane firmowe. W tym momencie na maila dostanę też takie potwierdzenie, że taka domena została zarejestrowana i zaczyna się konfiguracja WordPressa. Trwa to dosłownie kilkanaście minut, jest to bardzo proste i przyjemne. Może pokażę, jak to wygląda. Dostajemy od razu maila takiego oficjalnego, że chcemy zarejestrować nową domenę, więc musimy to potwierdzić, że to są nasze dane. Klikamy po prostu potwierdzam i w tym momencie, kiedy wpiszemy tutaj swoje dane, wpiszę oczywiście Michał Arczak i mój NIP, czyli 96714042232, to jest działalność mojego NIP-u, klikam akcept i w tym momencie do bazy danych tych również polskiej, zapomnę teraz jej nazwy, WHOIS i tych pozostałych domen, rejestracji domen już informacje zostały podane, więc mamy legalnie zarejestrowaną domenę na siebie. Wracamy do strony hostingera, jak widzimy trwa dodawanie domeny i za chwileczkę będziemy przygotowani do tego, żeby tworzyć stronę internetową. Idzie to całkiem sprawnie, oczywiście w tle teraz instaluje się cały hosting, czyli coś, co wcześniej wymagało jakiejś znajomości bazy danych, jakieś wpisywania haseł, łączenia tego wszystkiego, wyklikiwania i oczywiście niektóre inne hostingi również miały tego typu konfiguratory, natomiast pierwszy raz spotykam się z tak prostym i przyjemnym konfiguratorem. Jak widzicie, dosłownie tam były 4 kliknięcia, a hosting jest już gotowy. Damy jeszcze kilka minut, żeby hosting się zainstalował. I teraz zacznie się taka najfajniejsza zabawa z tą stroną internetową. Mamy gotową stronę internetową, zostajemy automatycznie przekierowani do naszego hostingu, no i pojawia się bardzo fajny panel. I teraz jedna ważna rzecz na samym początku, który musisz pamiętać, tworząc stronę internetową. Tutaj na dole jest taki, no niekoniecznie widoczny przycisk języka, trzeba go zmienić na język polski. Gdybyśmy tego nie zmienili, to teksty, które będzie pisał nam AI na stronę internetową, nie były po polsku. Więc nazwiemy sobie naszą markę AI Web, więc chcemy zrobić, żeby to był blog i napiszemy, może wykorzystam taki skrót klawiszowy Windows H i dzięki temu mogę zacząć bardzo szybko pisać głosowo, więc chciałem, żeby to była strona internetowa, która zajmuje się nowościami dotyczącymi sztucznej inteligencji, tego jakie są nowe rozwiązania, narzędzia, co tam ciekawego się dzieje na rynku AI. Będę napisał artykuły właśnie o nowościach z tego zakresu, z tego rynku. I bardzo fajna funkcja, no widzicie, tu pojawił się tekst, którego miało nie być, że zacząłem pisać głosowo, ale bardzo fajną funkcją AI, popraw opis i od razu nasz tekst, który tutaj napiszemy, zostanie zinterpretowany i poprawiony. Stwórz stronę internetu poświęconą nowościom, innowacjom w dziedzinie sztucznej inteligencji. Strona powinna zawierać sekcję na naszych narzędziach, rozwiązaniach, artykuł dotyczący wydarzeń na rynku oraz blog z opiniami i przemyśleniami na ten temat. Wszystko w bardzo jasnej i nowoczesnej stylizacji. Dobra. I klikamy Utwórz. No i teraz co faktycznie dzieje się w tle, to z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz standardowych kreatorów budowy stron internetowych tak naprawdę w tle robi się wszystko, czego możemy potrzebować. A w dodatku strona internetowa będzie bardzo łatwa do edycji, gdybyśmy chcieli coś zmienić. Oczywiście korzystamy tu z pewnego ograniczonego ilości szablonów czy wzorów, ale to i tak niesamowicie nam pomaga pod tym kątem, że już pierwszy taki element zostanie skonfigurowany. Znowu dajmy im chwilę, bo myślę, że całkiem będziesz nieźle zaskoczony, jak szybko i jak dużo tutaj się zadzieje. I bang! Strona jest gotowa. Właściwie wszystkie informacje mamy. Od razu są wygenerowane grafiki. Wszystko, czego tylko możemy potrzebować. Są daty, są jakieś dane kontaktowe, oczywiście na razie sfejkowane, teraz je sobie poprawimy. Mamy od razu zaproszenie do newslettera, co też jest fajną funkcją, czy do społeczności. I teraz bardzo ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli z jakiegoś powodu ten widok by nam się po prostu nie podobał, to możemy po prostu kliknąć utwórz ponownie i on zostanie przegenerowany na trochę innych szablonach, trochę inny wygląd. Ale ja sobie na razie przy tej wersji zostanę, bo chciałbym teraz sobie zrobić edycję tej strony, aby na przykład poprawić sobie teksty. Mam oczywiście standardowe powitanie w WordPressie i tak naprawdę, jak widzicie, to jest teraz po prostu klasyczny builder WordPressowy, w związku z czym możemy bardzo łatwo wszystkie te funkcje, które tutaj wcześniej mieliśmy, standardowo budowany WordPressa, po prostu łatwo sobie zmienić. No dajmy na przykład, że mam tutaj tą jakąś graficzkę, która nam się podoba, więc jednym kliknięciem możemy po prostu z galerii wybrać inny obrazek. Przepraszam, teraz zmieniłem na galerię. Chodziło o to, żeby to był obraz.
Klikamy zastąp i możemy oczywiście wybrać bibliotekę mediów i po prostu wybrać nowy obraz. No nie wiem, ja sobie teraz wybiorę, gdzieś tutaj miałem, widziałem, o tutaj jest moje logo geekworkowe, to tak na potrzeby, o, mamy tutaj tekst. Ten tekst mógłby być oczywiście pogrubiony. Możemy sobie wszystkie elementy tutaj zmienić i dostosować wszystkie elementy związane z wyglądem tego tekstu. W moim przypadku niech to będzie czarny tekst, sobie zmienimy. I tutaj ten tekst również zmienimy sobie na czarny, a tutaj dopiszę sobie dodatkowo blog współtworzony z marką Geekwork. Stąd wynika to logo. Klikamy zapisz. Mamy też bardzo fajną funkcję, znowu standardową WordPressową. Kiedy wrócimy sobie do strony internetowej, klikniemy tutaj, to możemy zmienić style. I w stylach na przykład dla całej strony możemy zmienić typografię, czyli jeżeli te fonty czy czcionki nam się nie podobają, ja zazwyczaj używam Montserrat, jeżeli dobrze to wymawiam, i wystarczy, że po prostu wybierzemy, że tą domenę konkretną taką chcemy zmienić czcionkę, klikamy aktualizuj i już w tym momencie na całej stronie po odświeżeniu ta typografia zostanie zastosowana, strona zostanie odświeżona i taka typografia będzie już działała. Tak samo możemy wszystkie kolory główne zmienić, czy gradienty. Na tym poziomie w sposób wizualny, jak widzicie, bardzo łatwy i przystępny sposób, bez żadnej skomplikowanej znajomości, kodowania czegokolwiek, powstaje strona internetowa. Wszystkie elementy możemy tutaj sobie zmienić. Podobnie jak to, że w zakładce strony mamy standardowe elementy naszych stron, mamy zakładkę blog, która wygląda w ten sposób. Możemy go oczywiście sobie kliknąć edytuj i po prostu tutaj poprawić dowolne elementy tego opisu. Więc ja na razie wrócę sobie całkowicie do WordPressa. I jedno jest, że z bardzo fajnych funkcji, o której tutaj warto byłoby powiedzieć, to jest w momencie, kiedy klikamy sobie Hostinger, czyli taka dodatkowa wtyczka, która właśnie służy do tego, żeby zarządzać naszym WordPressem później. Mamy też taką funkcję jak generator treści AI. Tą funkcją zajmiemy się trochę jeszcze w późniejszym czasie, ale już na tym poziomie możemy na przykład wybrać, aby stworzył nam stronę internetową, czyli jakąś podstronę, na przykład landing jakiejś konkretnej usługi, dokładnie rzecz biorąc treść, albo konkretny wpis. Możemy też wybrać styl, który ma być to napisane i jak długie to ma być. Ja zastosuję treść długi. No i tutaj znowu wymyślimy sobie tekst, który miałby powstać, więc ja po prostu spróbuję teraz stworzyć, zobaczymy też jak aktualną bazę ma. Klikniemy Windows H. Napisz artykuł o najnowszej wersji ChatGPT, wersji 5.0. Interesują mnie nowe funkcje i zmiany w stosunku do poprzednich. No i mamy krótki opis, mu to całkowicie wystarcza. Klikamy generuj, czekamy kilka minut. Nie wiem dokładnie, jaka technologia stoi po drugiej stronie, bo nie mam takiej informacji, czy to jest jakiś lokalny element dla hostingera, czy to jest jakieś API, ale nie płacimy z tego powodu żadnych dodatkowych kwot. Nie ma tu jakichś dodatkowych opłat, więc to jest naprawdę bardzo fajna funkcja. Jak powstanie ten artykuł, to właściwie nie dość, że tam będą od razu zdjęcia, nie dość, że będzie obrazek wyróżniający i tak naprawdę jednym kliencie możemy go publikować, to moglibyśmy w takiej treści po prostu pisać dużo więcej z pomocą tej funkcji. Właśnie opisów landing page jakichś dedykowanych, nie wiem, zakładki o nas, czy historia firmy, czy cokolwiek innego. Na tej podstawie jednego promptu treść się po prostu generuje. I mamy od razu propozycję. Mamy wygenerowany obrazek sztucznej inteligencji i mamy opis nowej wersji ChatGPT. Trzeba by było sczytać dokładnie, że ten tekst jest zgodny z rzeczywistością, ale wygląda na to, tak patrząc po nagłówkach, że zdecydowanie tak, chociaż jest pewnie trochę generatywny. No ale to już kwestia dopracowania prompta, stylu, informacji. Widzicie, artykuł jest naprawdę całkiem długi, ponad 1800 wyrazów, 14 tysięcy znaków, całkiem przyzwoity artykuł. Na razie klikamy publikuj. Pewną wadą tego, co tutaj teraz mamy, jest to, że nie mamy tutaj linkowania wewnętrznego. Trochę tutaj pewnie chciałbym poprawić styl i wtyczki, ale jeżeli chodzi o takie pierwsze podejście, to naprawdę uważam, że rewelacyjna robota. Wróćmy na chwilę jeszcze do Hostingera. Jak klikniemy tutaj, to zostaniemy zaproszeni, żeby wrócić do naszego panelu zarządzania tym hostingiem. Więc w momencie, kiedy mamy tutaj domenę, ona już jest zarejestrowana, więc trzeba ją po prostu połączyć. I tutaj, jak widzimy, domena jest w trakcie rejestracji, więc jeszcze chwileczkę nam to zajmie, żeby tam została ona oficjalnie zarejestrowana, żebyśmy mogli z niej korzystać, ale ona w sposób automatyczny zostanie z tą domeną połączona, będziemy mogli wtedy działać. Ponieważ musimy tam jeszcze chwilę poczekać, a ja chciałbym ten materiał nagrać do końca, to pokażę Ci jeszcze ciekawą funkcję na moich poprzednich domenach, które tutaj przygotowałem, na przykład na kao.pl, czyli Chief AI Agents Officer.pl. Jak wejdziemy w panel sterowania,
to no, ponownie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony funkcjami, które mamy. Pominę oczywiście tego, że mamy bezpłatnego maila, którego moglibyśmy mieć od razu w domenie, typu michał@ko.pl. Moglibyśmy tworzyć te treści. No to z zakresu jakby takiej prostej bardzo konfiguracji możemy na przykład wymusić HTTPS, czyli żeby strona była zabezpieczona. Możemy zoptymalizować sobie tę stronę pod względem prędkości. Jak widzimy, mamy też codzienną kopię zapasową bezpieczeństwa, ale też możemy w sposób bardzo łatwy przejść do zakładki bezpieczeństwo i wybrać sobie certyfikat SSL. Ja już go tutaj zainstalowałem, więc pokażę Wam, jak łatwe to jest. W momencie, kiedy no, chcemy, żeby nasza strona została zabezpieczona, mamy już wykupiony hosting, mamy podpiętą domenę, to wchodzimy po prostu, po pierwsze, wszędzie mamy też informacje, to wystarczy, klikniemy tutaj SSL, albo wpiszemy tutaj w wyszukiwarce SSL. O. I dosłownie jednym kliknięciem zupełnie bezpłatny certyfikat zabezpieczający naszą stronę zostanie zainstalowany. Klikamy zainstaluj, trwa instalowanie protokołu w tle i za dosłownie kilka minut pojawi się już zabezpieczenie naszej witryny. Bardzo łatwe, bardzo przyjemne. W większości hostingów pojawi się tam jakaś dodatkowa opłata, a tutaj za kilka złotych praktycznie za pierwszy rok mamy wszystkie funkcje, które są tylko nam potrzebne. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo mocno zwróciła moją uwagę, to w momencie, kiedy chcemy wrzucić jakiś standardowy plik. Ja na przykład czasami robię już mamy informację, że strona jest zabezpieczona przez SSL-a. Czasami zdarza mi się robić landing page, których nie chcę robić w WordPressie z różnych względów, bo na przykład sobie wymyśliłem, że będę go robił z pomocą sztucznej inteligencji, no i muszę szybko wrzucić jakiś plik na dany hosting, żeby ta strona po prostu zaczęła funkcjonować. No i normalnie trzeba łączyć się przez jakąś FileZilla, jakieś tam tworzyć konta FTP i tak dalej. Tu oczywiście też wszystkie te funkcje są, ale też bardzo prosta funkcja, menadżer plików. Po kliknięciu jesteśmy przeniesieni do strony, która umożliwia nam po prostu w sposób wizualny, bardzo prosty, bez instalacji, bez logowania, dodać dowolne pliki. Jeszcze mamy tam jakąś wskazówkę, że nie wrzucać plików tutaj. Mamy public HTML i tutaj mamy oczywiście wszystkie pliki związane z instalacją tego WordPressa, ale gdybyśmy chcieli prosty landing page tutaj wrzucić, to wystarczy po prostu klikniemy wrzuć plik, wrzucimy tutaj plik i on już będzie na stronie funkcjonował, ale to pokażę Ci przy innej okazji. Sumarycznie więc, jeżeli chodzi o współpracę, to ja osobiście jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak Hostinger działa, funkcjonuje, jakie to jest intuicyjne i szybkie. Dlatego tym bardziej jestem bardzo dumny z tego, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy powstanie sporo filmów przy współpracy z firmą Hostinger, ponieważ mamy tam sporo rzeczy jeszcze do podubania. W kolejnym materiale pokażę Ci m.in. jak stworzyć agenta AI, który będzie tworzył te treści w sposób zautomatyzowany na kilku stronach. W międzyczasie porejestruję sobie 2 czy 3 domeny, żeby taką sieć całą serwisów hostingowych stworzyć. Ale to już w kolejnych materiałach kontentowych, serwisów kontentowych, na których można zarabiać na artykułach sponsorowanych, ale to już w kolejnym materiale. Dzisiaj bardzo dziękuję za to, że jesteś ze mną. Jeżeli ten materiał Cię podoba, to poproszę Cię o łapkę w górę, jakąś informację o tym, że ten materiał dla Ciebie wartościowy.